Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Monolith. Moi drodzy, mam nadzieję, że w tym odcinku dowiemy się, kim jest ta tajemnicza istota, która nas tak obserwuje zza rogu. Mi się wydaje, że jest to jakiś kosmita, aczkolwiek dostałem też komentarz, że być może jest to jakiś robocik, dlatego imituje takie niebieskie światło. Całkiem możliwe, aczkolwiek biorąc pod uwagę fakt, że osoba, która mnie obserwowała, miała raczej kształty człowiekopodobne, więc wydaje mi się, że jest to jakaś istota, która przypomina człowieka, aczkolwiek człowiekiem może wcale nie jest. Nie sądzę, żeby to był Marek, z tego względu, że kiedy była taka scenka, gdzie rozmawialiśmy z panią doktor, to Tessa się zapytała, czy wszystko jest z Markiem w porządku i pani doktor powiedziała, że tak, został odnaleziony, więc raczej nie sądzę, żeby to był on. A tymczasem kontynuujmy. Co my mieliśmy tutaj zrobić? Z tego co pamiętam, to chyba przywrócić zasilanie. This is the communications console with which signals can be sent to other planets or through space. That's our way out of here, as long as we can get it powered up. Correct. Once the incinerator is providing energy, we will have access to the database where we should be able to find flight paths close to this planet. Then, a signal will only be a few button pushes away. Good. Well, better than nothing anyway. Let's keep working on the incinerator then. Once we've got to it, that is. Czyli musimy udać się do spalarni, gdziekolwiek to jest. No ale dopiero tutaj dotarliśmy, więc musimy się rozejrzeć po tym całym obiekcie. It all looks so beautiful from up here, as if the outpost has just become one with nature. That's strange. What do you mean? The cables. The station is overgrown, but that doesn't tear out cables. No tak, wszędzie mamy tutaj powyrywane kable. What do you mean? The cables. To jest dziwne. This console won't help us without power. This console won't help us with... No dobra, czyli wychodzi na to, że tutaj tak naprawdę nic nie ma. Metalowa rura. They obviously never finished the work on this cable shaft. There's a hollow, sturdy metal cylinder here full of holes. Some kind of cable duct, I suppose. No dobra, mamy drzwi. Być może uda się przez nie przejść. Ogólnie, moi drodzy, wybaczcie, że odcinki pojawiają się co drugi dzień, ale jest to ten okres świąteczny, sylwestrowy. Ja też w jakiś sposób staram się... It says medical ward on the door. It's locked and I can't see any way of moving it or reaching the mechanism. It says medical ward. Odreagować i odpocząć. Nabrać sił, aczkolwiek przyznam wam się szczerze, że po tym jedzeniu wigilijnym mam coraz większe problemy z żołądkiem. W sensie boli mnie brzuch, mam jakieś tam skręty i tak dalej, więc no takie jedzenie wigilijne mi nie służy. Typu kapusta, grzyby i tak dalej. Nothing helpful. It won't move. But it's open just a crack. Looks like someone tried to keep it open with a metal plate. But it didn't work like it did with the other door there. No dobra, co ja w takim razie mam w ekwipunku? Mam śrubokręt tak naprawdę i mam specjalną nasadkę. If anything, I should try it by the gap. It fits, but instead of moving the door, it just... No świetnie, i teraz będę miał wygięty śrubokręt. A nie, tak na serio to wydaje mi się, że będę potrzebował jakąś rurę. Albo coś, co będę mógł tutaj włożyć. No bo tej nasadki raczej tutaj nie wcisnę, nie? No nie. O, mamy kluczyk. I to jest klucz francuski prawdopodobnie. Może ten klucz będę mógł tutaj wcisnąć. Nope, too wide. Czyli jednak nie. A gdyby tak włożyć śrubokręt i... It fits, but... No nie, to nie zadziała. Zablokowane drzwi. No ja widzę, że one są otwarte. A metal bar was stuck in the door to keep it open.
If I calculated this station's procedures and automatic systems correctly, then there are various, specific, manual steps executed by humans necessary to achieve this outcome. Usually, the security system would open this door. There must have been an emergency lockdown while someone was holding this bar in place, analogous to the locked door by the drilling room. Oh, compared to the control room, this place is full of random assortments of outdated technology. Apart from this robot arm, nothing really belongs here, I think. In self-sustaining facilities, it is not unusual to adjust the equipment according to the given conditions, as long as the people in charge know what they are doing, or they have a core. I can imagine. No dobra, udało nam się dotrzeć do środka, w sensie wejść do tego pomieszczenia. No zdecydowanie ta lokacja wygląda zupełnie inaczej niż te, które są na zewnątrz. Tam jest wszystko zniszczone, powyrywane kable, a to pomieszczenie wygląda tak, jakby było w nienaruszonym stanie. A gas burner with two tubes, both of which aren't connected to anything. A gdybym ja ten palnik gazowy chciał wziąć, to nie mogę. A gas burner with... Czyli coś będę musiał tutaj podłączyć. Stół warsztatowy, mamy też jakieś notatki. A workbench full of trash and signs of wear and tear. That's what every DIY enthusiast dreams of. The only thing left inside here are a cable, a kind of nozzle, and a lot of screws. Gdybym był Tessą, to bym wszystkie te elementy zabrał do ekwipunku, no właśnie. There are some elements and materials written down here. Co my tutaj mamy? Okej, miedź plus mangon. Gryfinium plus coś tam. Czyli mamy tutaj prawdopodobnie jakiś przepis na coś. Roztwór kwasolny plus chlorowy. Dobra, na tą chwilę wydaje mi się, że ta notatka mi się do niczego nie przyda. This console won't help us without power. A coffee machine. What a surprise. C.O.R.E, that looks like a 3D printer. Correct. This machine can turn virtual models into reality by applying liquid synthetic materials and metals layer by layer and then hardening them. How do you know that? I remember I did some research into this topic. My long-term memory seems to be working at least. But it needs power. I'm sure this display is used to control the mechanism next to it. No dobra, biorąc pod uwagę fakt, że Tessa jest ziemianką, my dotarliśmy na zupełnie obcą planetę i wszystko tutaj wygląda tak, jakby na Ziemi było, tak? Mamy drukarkę 3D, mamy komputery i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, jak to faktycznie wygląda w kosmosie, bo no na pewno nie jesteśmy sami we wszechświecie. Jak to wygląda na innych planetach? Czy faktycznie jest jakaś planeta bliźniaczo podobna do Ziemi, gdzie są identyczne elementy, identyczni ludzie i tak dalej? Czy po prostu, no, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, jak to może wyglądać? Ostatnio zresztą mi się śniło, że byliśmy atakowani przez kosmitów. Nie wiem, mam dziwne sny nieraz. The robot can be moved using these wheels, but only down here, even though it should be able to stretch upwards. That is probably only for maintenance purposes and to be able to get it out of the way if it cannot move on its own anymore. O! Mamy tutaj jakiegoś robocika. Coś za pomocą tego robota będę mógł przynosić? Wiecie co? Wydaje mi się, że tu w tym miejscu, gdzie jest ten palnik, będę musiał stworzyć jakiś roztwór. Być może roztwór żrący i reszcie nie będę mógł tego podnieść. Dlatego jest ten robocik, który będzie w stanie mi pomóc to przenieść. I don't think it'll be useful to me anywhere, so I'll just move it back. I być może ten roztwór będę musiał włożyć do drukarki 3D. No nie wiem. Na tą chwilę tak mi się przynajmniej wydaje. Oh, lots of cogs. This has to be the robot's mechanism. Lots of cogs in varying sizes and shapes. Czy ja będę mógł coś na tych zębatkach użyć? Co ja w ogóle mam? Kabel do przesyłu danych. Dysze. Nakrętki i śruby. Może ja tą dyszę będę mógł połączyć z tym? Jednak nie.
It would take an eternity if I tried melting solid metal over an open fire. I have to find some. Okej. I could get out the cog up here, but I don't think I'll need it. Przynajmniej nie na tą chwilę. Dopóki nie będziemy wiedzieli, co z tym mamy zrobić, ale klucz z tym bym mógł chyba połączyć, nie? Albo coś gdzieś przykręcić, skręcić. A nie no, na razie musimy się porozglądać po wszystkich lokacjach, zobaczyć co gdzie możemy zrobić, co gdzie możemy użyć, zanim zaczniemy cokolwiek tutaj działać. O kurde, ale ten teren jest wielki. No wcześniej tu widzieliśmy to niebieskie światło. We are also going to need power here. Tessa, Yeah, you're right, but I can't find any mechanical way of opening them either. It's all solid as rock. Do głównej bramy. Do spalarni. I can't move it. It's held on by some screws. No mamy śrubokręt. A bit rusty, but it's working. Yes, that looks like a manual mechanism. this does not conform to regular standards. There is a cog missing. Brakuje jednej zębatki, a kiedy chciałem wyciągnąć tamtą zębatkę, to się nie dało. Więc obstawiam, że nie otworzę tych drzwi, dopóki jednej zębatki nie wyjmę. Behind this is the incinerator plant that powers everything, right? Correct. Also, the vehicle hangar. According to my data, the doors should have an emergency mechanism with which you can manually open them. We only need to find the access point. No potrzebujemy zębatki, żeby cokolwiek móc tutaj zrobić. Na korytarz. Do głównej bramy. No bo stąd rozumiem, że my przyszliśmy, nie? Nie miałem jeszcze szansy się tutaj dokładnie rozejrzeć. Jest jakaś korba. That might be useful. Okej. These barrels have been here for ages. I can't read what's inside them, they're too rusty. It should not be anything dangerous, otherwise these plants would not be growing here so abundantly. That is logical. I hope. Do pomieszczenia wiertniczego, ale tam mamy wszystko tak naprawdę obadane. Nature is reclaiming this place. The plants are growing into the station from outside. W sumie chyba oprócz tej korby to nic już więcej stąd zabrać nie mogę. Dobra, jeszcze spróbuję wejść do głównej bramy. This is the main entrance where we climbed through the hole under the junk, right? Correct. But just like all the other doors, it needs power to open. Czyli co, no nie pozostaje nam nic innego jak wejść do magazynu i spróbować w jakiś sposób wyciągnąć to koło zębate. Lots of cogs in varying sizes and shapes. I could get out the cog up here, but I don't think I'll need it. No jakiej nie potrzebuję, skoro potrzebujemy zębatki? Bo na cholerę mi korba. Chyba że coś innego tutaj muszę użyć. They're attached with nuts, not with screws. I could get out the cog. Okej. Ramię robota. A może za pomocą tego robota będę mógł coś tutaj wykręcić? Chociaż nie, bo ja mogę nim sterować tylko i wyłącznie... Aha, ale zobaczcie, że to się tutaj faktycznie przesuwa. Gdybym ja wykręcił jakieś koło zębate, to bym nie mógł poruszać tym robotem. On mi będzie prawdopodobnie potrzebny do tego, żeby coś tutaj przetransportować. I don't think it'll be useful to me. I automatycznie ten robot cofa się na swoje miejsce. Jak wyglądają nasze zadanka? C.O.R.E powiedział, że była to samowystarczalna stacja wiertnicza i badawcza IMC. Spróbujmy ponownie uruchomić piec do spalania śmieci na stacji, abyśmy mogli wysłać sygnał.
No spoko, ale żeby wysłać sygnał, ja bym musiał się dostać najpierw do tych drzwi. Problem polega na tym, że ja nie mam koła zębatego. A stąd mimo wszystko Tessa nie chce wyjąć. Gdzie bym mógł użyć tą korbę? Chyba że tą korbę gdzieś tutaj bym mógł włożyć? W tą szczelinę? Nope, too wide. Zbyt szeroki. No to mamy delikatnie problem. Wiecie, ja też nie używam podświetlonych punktów. Być może jakieś elementy gdzieś leżą, ja ich po prostu jeszcze nie zauważyłem. Konsola łączności. Tutaj do góry się wejść nie dało, nie? It says medical ward on the door. It's locked and I can't see. Okej. What do you mean? The cables. Konsola. This console won't help us without power. No dobra, wydaje mi się, że jednak coś będziemy musieli zrobić przy tych drzwiach od spalarni. Może w jakiś sposób Tessa musi skomentować te koła zębate. O właśnie, mamy zbliżenie na to miejsce. There's a cog missing here. The mechanism would work again if there was a cog here that was the same size as the one next to it. If we're going to be looking for one like this, we should probably take it with us. Okej. Czyli o to chodzi, ja muszę odkręcić tą zębatkę, żeby znaleźć podobną z tamtego mechanizmu z tym robotem. No dobra, w takim razie wykręćmy to. Yes, that works. Czyli teraz, kiedy mam tą zębatkę, będę mógł znaleźć podobną w podłodze. Wtedy będę mógł wkręcić tutaj 2 zębatki, albo 3. We are also going to need power. Yeah, you're right, but I can't. Wydaje mi się, że nie będzie to wcale takie trudne, jak mi się wydawało. Czyli rozumiem, że muszę wziąć tą zębatkę i włożyć ją tutaj. None of these cogs are the right size. C.O.R.E, please analyze the rest of the mechanism and tell me if you can find a cog that's similar to this one. Yes, the mechanism was altered in one place and a cog of the same type was used. Great, save the information. We have to be able to move it over here somehow. Well, it's part of the robot mechanism. A to wcale nie jest taka mała ta zębatka. I obstawiam, że teraz będę musiał tak sterować tym robotem, żeby doprowadzić tą zębatkę do tego miejsca. C.O.R.E, please show me the cogs and highlight the ones we're looking for in green. There has to be some way of getting the ones we need to the maintenance hatch. Czyli będziemy mieli tutaj kolejną minigierkę. Pomiń minigrę. No nie. Sami będziemy próbowali w jakiś sposób to tam dostarczyć. Okej.
Yes, I did it! The cog is sitting in the maintenance area and I can reach it. No powiem tak, troszeczkę to trwało, ale się udało. That's the cog I need. But I can't get it out with my bare hands. No tak się składa, że my mamy klucz. Yes! Got it. No i świetnie. Mamy 2 zębatki. A skoro mamy 2 zębatki, udajmy się zatem do spalarni. Mam nadzieję, że teraz, kiedy je włożę na swoje miejsce, to uda mi się otworzyć te wielkie drzwi. That fits! All the gears are in. To use the mechanism, all I have to do is crank the lower cog with some kind of tool. No dobra, ale my mamy korbę w ekwipunku. The crank handle won't fit. Maybe I can expand it or adjust it. Mamy też nasadkę. Excellent! Everything fits together and the attachment fits onto the cog. Now I can turn it and operate the mechanism. I have the tools, and the mechanism is repaired. Let's give it a try. Yes! Oh, it's working! Just a little more. That's it! I guess I'll need that robot in the storage room, so I'll take the cog with me again. Jedną zębatkę wyjęliśmy. No dobra, może nam się przydać. Do sterowania na przykład tamtym robotem. Wow. This facility is huge. Is this the garbage incineration? Correct. Garbage, rubble, and any flammable materials are burned here. The resulting heat is used to generate power. Burning stuff for electricity? That's a bit antediluvian. At that time, this crude technology ensured independence from energy cells that were not known to work on this planet. A certain amount of energy is always stored to ensure the facility can power up. So we just push a button, the power turns on, and we can use the communications console? Not correct. Firstly, we need to activate the remaining energy via the console. Then we can use the machine and transport materials to the furnace to activate it. Once the facility has reached its full capacity, all systems will be active and we can continue. No dobra, ale widzę, że mamy tutaj jakiś wózeczek, mamy łychę i tutaj jest mieszanka odpadów. Obstawiam, że będę musiał za pomocą tej łychy nabrać te śmieci do tego, wózeczkiem przetransportować to do pieca, a następnie to tutaj wrzucić, żeby mieć zasilanie, tak? Jest też jakiś łazik. Oh yeah, I can already see myself roaring across the planet in this, finding interesting places. You should focus your attention on repairing the energy supply and transmitting the emergency signal. You're no fun. But once I'm finished, that's how I'll kill the time. Kiedy patrzę na ten łazik, to przypomina mi się ten film Marsjanin. It's empty and can't be moved by hand. That's one big pile of junk. This is the storage silo for garbage, scrap, and other flammable materials used in the furnace, the main power source. The floor here can also be lowered. Of course, there is also an automatic transport mechanism, but only once the facility has been powered up. So this stuff needs to be over there? Correct. Oh, this is heavy, and there's a lot of it. There are some things that might help you over by the control console. Dobra, mamy tutaj konsolę sterującą, ale skoro nie ma zasilania, to czy ja będę w stanie w jakiś sposób tym sterować? Zasady postępowania podczas obsługi dźwigu po użyciu.
Wyczyść, podnieść do góry, w przeciwnym razie ktoś może na niego wpaść. Otwórz łyżkę. Trzymaj się tego. Kiedy żużel oblepi mechanizm i stwardnieje na tej planecie, powstaną minerały. Okej. Nie uda się otworzyć szufli. No dobra, nie czytajmy tego. Oh boy. That's a lot of buttons and levers. There should be a round, green button labeled push to close. Here it is. Push it. Very good. The remaining energy is powering the console. I have also gained access to the console. Scanning manual. You're a fast reader, right? Yes, done. By pressing here, you will enable the use of the remaining energy for the machines in this room. No i świetnie, mamy zasilanie, przynajmniej na chwilę. To power up the facility, you must activate the mechanism that loads the material from the silo into the cart. That would be this lever over here. Beauty. Now push the cart forwards. Use this. Nothing happened. And it didn't sound too good either. Next is the crane. You can open and move it at this desk here. Nothing. It's all rusted through, too dirty or just broken. I can't move it while it's in that state. We need the cart and the crane to activate the garbage disposal. Otherwise, we will not be able to use the station's communications console to call for help. Dobra, wydaje mi się, że w jakiś sposób musimy wyczyścić tą dźwignię, w sensie no tą łychę, nie? I tutaj była informacja. Minerały i nie będzie dało się otworzyć szufli. Wtedy będę musiała ponownie użyć przecinarki laserowej na dźwigu, co pochłania czas, energię i potencjalnie wyżera dziury w dachu. Mamy też nowy wpis. Droga do spalarni stoi otworem, a dzięki zmagazynowanej w niej energii możemy obsługiwać maszyny. Oczywiście po takim czasie nie reagują. Muszę oswobodzić wózek i odblokować łyżkę dźwigu. Wtedy piec będzie mógł zostać ponownie uruchomiony i w końcu uzyskamy źródło zasilania. That should come in handy. But why won't it go all the way to the silo? Its job is to transfer burning materials straight to the furnace. Storing the materials in the silo is just a makeshift solution. Czy ja coś będę mógł użyć na tym? No mamy jakąś dyszę. Gdyby udało się wziąć palnik... The cart has become immobile due to mineral deposits and rust. We must find a way to move it again. There's some interesting stuff here. Maybe I can use some of it. Pistolet silikonowy. Mamy też łańcuch do piły. Okej. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób miałbym te elementy ze sobą połączyć, jak je wykorzystać. This probably would have been our enemy if we had found a way around the Finding a way to go outside will not help us transmitting that Okej, czyli przy tej bramie nic zrobić nie możemy. Klin blokujący. It's not holding anything in place, so I can take it. A świetnie. Może w jakiś sposób ten klin będziemy mogli wykorzystać. No dobra. Kilka elementów udało nam się stąd zdobyć. Wydaje mi się, że będę potrzebował zrobić jakąś substancję chemiczną, coś z czymś połączyć, żeby doszła jakaś reakcja alergiczna. W sensie, być może jakiś kwas musimy wytworzyć. Tutaj mamy drzwi, szczelinę. A gdybym w tą szczelinę włożył klin, może w ten sposób uda się to otworzyć.
Well, at least it fits. O właśnie, coś się dzieje. With just a bit of force. Yes! My finger... Spin sesame! No i droga wolna. Wow, mamy jakieś wielkie akwaria. The research lab. I bet Tony would have felt right at home here. Już widzę, że mamy szczypce, które będę mógł zabrać do ekwipunku. Lots of bottles with chemical inscriptions. This baby won't work without power. Bez zasilania nie zadziała. A small laboratory cabinet. That won't work. I need the key. Czy my gdzieś znajdziemy tutaj klucz w tym bałaganie? Lots of bottles with chemical inscriptions. Oh, a laser generator that normally belongs to a cutting device. Pretty dangerous to just leave lying around here. There are also some notes and a drawing. The laser cutter we used in our last mission could not be salvaged. Only the generator itself as well as the power cell are still functional. You're right. You need some form of defense. I wish I could give you more, but I don't have time. Here are some instructions on how I would do it. Be extremely careful. Defense against what? I'll put these notes aside. They're on some sort of scale. I might need that. And I'll take the rest with me. Czyli rozumiem, że będziemy musieli stworzyć działo laserowe. Mamy rysunek. A precision scale discreetly integrated into The glass flask. What would chemistry be without it? I don't know who or what might have done this. This one is full of plants and fruit. Oh, a source of food. How did they survive this long? This appears to be a clever, self-sustaining ecosystem. There is probably an outside connection here somewhere. Is there any way we can get to those plants? Maybe we can break one of the windows. If the incubator has power and the system is undamaged, you can retrieve the fruits again and again while maintaining the balance. If you break the glass, you will be able to harvest the fruit, but the plants will not survive for much longer afterwards. No tego chyba raczej byśmy nie chcieli robić. The incubator can be opened via this console's display. To do this, the power supply must be active. The biotope can sustain itself, however, and is... No dobra. I found this with the laser generator. Some sort of sketch or manual on how to turn this generator into a laser cutter with the right equipment. Co my tutaj mamy? Potrzebujemy obudowę, generator, kryształ, czyli tak czy inaczej tamten kryształ w jakiś sposób będziemy musieli wyciągnąć. I uchwyt. No mamy pistolet silikonowy, tak? Czyli teoretycznie mogłoby to posłużyć za obudowę. Mamy dyszę. Nie mamy kryształu, który będziemy też potrzebowali. Generator laserowy mamy. The generator's trigger and switch can be connected, but I can't put them together like... Okej. No dobra. Skonstruuj. I found this with the laser No, these parts aren't suitable for what it says in the instructions. Aha, przyciągnij przedmioty do gniazd. Nie mamy kryształu. W sumie dysza raczej nie posłuży za uchwyt, nie? Coś innego byśmy potrzebowali. No, these parts aren't suitable for what it... No właśnie. Ale dobra. I tak udało nam się zdobyć kilka elementów. Nothing helpful.
Więc plan jest taki, żebyśmy spróbowali cofnąć się po kryształ. Come on already. I can't get it out with brute Any idea? You should loosen the crystals by softening the ore. Then it should work. Poprzez zmiękczenie rudy. Okej. Come. I can't. Any idea? You should loosen. Czyli wydaje mi się, że tak czy inaczej będę musiał stworzyć tutaj jakiś środek chemiczny, żeby najpierw to zmiękczyć. There are some elements. Czyli tak, no co ja bym potrzebował? Rtęć. Kwas. Tylko, że najgorsze jest to, że ja nie mam żadnych środków chemicznych. Mam kolbę. Ale co z tego? W jaki sposób miałbym to wykorzystać? No bo chyba niczego więcej w laboratorium już wziąć nie mogę, nie? Chyba że jeszcze coś tutaj gdzieś znajdę? Bo żeby dostać się do szafki laboratoryjnej, potrzebuję klucza. Attention warning, hydrochloric. There is a highly complicated mechanism built in which ensures only qualified personnel actually This will not be easy. I will scan my databases for any instructions. Result. Push both plastic parts aside and then pull the lever. I would never have guessed that. Of course not. That's a child safety lock. And you're not a child. Ugh, forget it. I need some kind of container to transport. No mamy kolbę. A skoro udało nam się wziąć kwas solny, to może za pomocą tego kwasu solnego w końcu uda się zmiękczyć rudę i wyjąć kryształ. No spróbujemy. Pomału i tak będziemy kończyć ten odcinek. Ale gierka naprawdę jest wciągająca. Why would I do that? I don't even know what metals are contained in what samples. A, czyli jednak nie o to tutaj chodzi. That won't work as long as there's no tube attached to the nozzle. Okej. Tam też mieliśmy palnik. Dyszę. Jeszcze coś chcę sprawdzić. Palnik gazowy. A gas burner with two tubes, both of which aren't connected to anything. Żaden wężyk nie jest do niczego podłączony. No nie. No myślałem, że coś będę mógł tutaj włożyć. Słuchajcie, moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Hej! No i ostatecznie nie dowiedzieliśmy się, kim jest ta tajemnicza osoba, która nas tak bacznie obserwuje. Ale mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach już się tego dowiemy. Dzięki wielkie. Hej!